Witam, Emilia Śmińska. Zapraszam Was na rozmowę z twórcą interesującego, ciekawego, myślę, filmu zatytułowanego Na czatach. A twórcą tym jest nasz dzisiejszy gość, czyli Ben Talar. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Powiedz mi w ogóle, może niektórzy nasi internauci wiedzą już co nieco o filmie Na czatach, ale wiedzieć więcej będą, kiedy go zobaczą w Interia TV. Powiedz mi, skąd w ogóle ta historia przyszła do Ciebie? Właściwie miałem kilka pomysłów na film, na debiut, ale historia Na czatach wydawała mi się taka najłatwiejsza do zrealizowania na początek. Trafiłem gdzieś na artykuł w prasie, w internecie, gdzie była historia dość podobna do historii z mojego filmu. I wydawało mi się, że to jest ciekawy pomysł, aby to dać jako film. A jak długo w ogóle pisałeś? To było tak, że usiadłeś i myśli same przelewały się na papier? Napisałem plan, czyli taką drabinkę, po kolei pewne wydarzenia, jak to się dzieje w filmie. No i potem to przelałem na papier. Ciężko się mówi o tym, o czym jest ten film, bo najlepiej zobaczyć i wyciągnąć wnioski samemu i zinterpretować, ale dla Ciebie czym jest ta historia? Dla mnie Na czatach to jest film o problemach w komunikowaniu się między ludźmi. O tym, że internet pełni taką rolę pośrednika pomiędzy jednym a drugim człowiekiem, gdzie ludzie czasem boją się, unikają kontaktu twarzą w twarz, bo wolą pewną anonimowość, pewną maskę, aby pewne rzeczy, nie wiem, dobitnie powiedzieć, trochę zafałszować, trochę być kimś innym. Kiedy już miałeś scenariusz w ręku, kiedy już dojrzałeś do tej myśli, że trzeba to zrobić, z czym był największy problem z realizacją tego, żeby film powstał w ogóle? Bo scenariusz jedna sprawa, ale droga jeszcze do realizacji daleka, prawda? To znaczy, to było tak, że ja wiedziałem już, że będę robił film, bo wiedziałem, że będzie kamera i chciałem robić film. Czyli podstawowe warunki spełnione. Tak. Tylko nie było jeszcze pomysłu na film. To znaczy było kilka, tylko trzeba je było rozwinąć i napisać. Więc kiedy już wiedziałem, że będzie kamera, będzie jakiś aktor, zacząłem pisać już pod kątem danych lokalizacji, danych warunków. Czyli w trakcie powstawania fabuły już rozglądałem się za mieszkaniami, za aktorami i tak dalej, i tak dalej. Ale jak pisałeś tę opowieść, to już widziałeś w głowie, kto mógłby daną postać kreować, kto zagrać? Na 2 tygodnie przed zdjęciami dopiero wiedziałem, kto będzie na pewno grał w filmie. Czyli to wszystko działo się właściwie tak szybko, nie było jakiegoś dalekosiężnego planu, tylko No to było krok po kroku. kilka tygodni. Jesteś zadowolony z efektu końcowego? Bo to Twój debiut, No prawda? tak, myślę, że jak na debiut to i tak jest dość dużo. Ja planowałem robić film na 10 minut, tylko w trakcie pisania historii okazało się, że to nie może być tak krótko potraktowane. I w sumie film trwa po zmontowaniu. Film trwa po zmontowaniu 40 kilka minut, w wersji festiwalowej pół godziny, w Interii będzie wersja dłuższa. A jak udało Ci się pogodzić? No bo to wszystko, nie wiem, tutaj czuwać nad tym, żeby trzymać się scenariusza, być reżyserem, nadzorować to wszystko, montować to i wyprodukować. To chyba jest ciężko, co? O tym, że to będę montował, dowiedziałem się dopiero później, bo miał kto inny montować. No proszę, same niespodzianki. Czyli tak naprawdę miałem tylko dbać o fabułę, no i na planie, o to, które zdjęcia w jakiej kolejności. Ale to było tak, że aktorzy trzymali się ściśle tego, co napisałeś w scenariuszu, czy zostawiałeś im pewną dowolność, jakąś taką spontaniczność w miarę rozwoju sytuacji na planie? Byłem otwarty na ich pewne takie sugestie, jak pewne rzeczy można byłoby lepiej zagrać. I tak naprawdę trzymaliśmy się ogólnego rysu, a poszczególne kwestie, ich dialogi grali tak, aby wypadło wiarygodniej bardziej w typie ich charakteru. Pomijając już film Na czatach, co Ty w ogóle sam sądzisz o czatach, o komunikowaniu się w ogóle w ten sposób przez internet? Dziś już przez wiele tysięcy, milionów ludzi na całym świecie korzysta z tego sposobu porozumiewania się. To ułatwia sprawę, utrudnia? Na pewno jest jakiś znak czasów, w jakich żyjemy, jakaś technologia, która weszła do naszego życia i w pewnym sensie zmienia to, jak ludzie siebie traktują, jak do siebie piszą. Czy masz jakieś, nie wiem, nadzieje, marzenia związane z tym filmem? Chciałbyś, żeby co ta historia zrobiła? Film traktowałem głównie jako taką praktykę w rzemiośle, warsztacie, a jeśli komuś film się spodoba, historia,
no to będzie to traktowane przeze mnie jako taki bonus dodatkowy. Spodobało się to, co zrobiłeś i myśli ktoś podobnie jak ty? Niekoniecznie podobnie myśli, ale być może zmusi go do pewnych przemyśleń, do jakiejś refleksji na temat czatów, na temat rozmawiania. Będziesz robił kolejne filmy? Masz pomysły? Tak, mam kilka projektów. Nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić Was do obejrzenia filmu Na czatach, którego twórcą jest nasz dzisiejszy gość, Ben Talar. Zapraszam do obejrzenia filmu Na czatach. Ben Talar.